Cześć wszystkim. Ostatnio instalowaliśmy sobie serwer AntMedia, na którym właśnie mogliśmy udostępnić streaming z kamer IP. Dzisiaj pokażę drugi serwer, natomiast będzie on się różnił od AntMedia. A czym będzie się różnił? Sami zobaczcie podczas tego filmu. Oczywiście serwer będziemy instalowali na malince, tak jak zresztą ostatnio. Tutaj zainstalowane już mam Ubuntu. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, a chciałby zobaczyć, jaki system został tutaj zainstalowany, jak w ogóle zainstalować taki system, to odsyłam do poprzedniego filmu. Tam było wszystko pokazane, bez sensu, żeby to powtarzać. Dzisiaj się zajmiemy po prostu instalacją już tego nowego serwera. Na tym serwerze będę pokazywał, jak dodać kamery oraz pokażę Wam funkcje, które posiada ten serwer, ponieważ posiada też inne funkcje w porównaniu do poprzedniego. A jeszcze jedną rzecz zapomniałem powiedzieć, do czego taki serwer możemy wykorzystać, ponieważ były też komentarze, że lepiej kupić rejestrator, bo jest tańszy niż Raspberry. Być może lepiej, zależy wszystko od tego, do czego chcemy to użyć. Ja pokazuję tak naprawdę tylko konfigurację serwera. Czy Wy będziecie używać to na Raspberry, czy może też będziecie używać na jakimś serwerze VPS. To już wszystko zależy od Was, ponieważ taki serwer, zarówno AntMedia, jak i dzisiejszy serwer, możecie też użyć do umieszczenia takiego streamingu z kamery IP na własną stronę internetową, tak jak ja mam zrobione zresztą u siebie, zobaczcie. Możecie wejść w tą kamerkę u nas na stronie ozicam.pl. Po wejściu w tą kamerę w opisie macie streaming na żywo z tej kamery i właśnie taki streaming mam umieszczony na stronie. Ja akurat korzystam z AntMedia, ale równie dobrze mógłbym korzystać z tego serwera, który dzisiaj będzie pokazywany. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Jak już ostatnio pokazywałem, jak mamy już nasz system zainstalowany, możemy sobie sprawdzić adres IP, jaki posiada, wpisując ifconfig, enter. I w moim przypadku mam adres z końcówką 33 i po tym adresie będę się łączył ze swoim Raspberry Pi, żeby zainstalować ten serwer. Całą instalację krok po kroku będziecie mieli opisane i tak jak ostatnio pod filmem umieściłem link ze wszystkimi komendami, tak samo w tym przypadku pod filmem będziecie mieli link, gdzie przeniesiecie się do dokumentu Google i tam będziecie mieli wszystkie komendy opisane, to co wszystko dzisiaj będziemy robić, czyli wystarczy, że zrobicie kopiuj, wklej i bez problemu powinniście zainstalować sobie taki serwer, jak również skonfigurować daną kamerę. Dzisiaj instalujemy serwer Shinobi. Oficjalna strona producenta jest tutaj. Od razu mówię, że to żadna reklama, tak jak poprzednio. Nikt mi nie zapłacił za to, że reklamuję te systemy. Jeżeli chodzi o poprzedni AntMedia, ja akurat z niego korzystam, dlatego też polecam. Z tego akurat ja nie korzystam, ale ten serwer jest naprawdę bardzo rozbudowany. Z tego serwera możecie zrobić sobie rejestrator i to nie byle jaki rejestrator. Oczywiście nie na Raspberry Pi, bo Raspberry Pi jest za słabe do takich rozwiązań, ale zaraz Wam pokażę, naprawdę ten system jest bardzo rozbudowany. Jeżeli chcecie sobie tutaj zainstalować na dany system, tak jak widzicie Raspberry Pi, widzicie tu nawet na Jetson Nano, można sobie zainstalować ten serwer i tak dalej, i tak dalej. Nawet jest instalacja. Widzicie, first login, adding camera i tak dalej. Tak naprawdę tutaj macie gotową instrukcję na stronie producenta, więc krok po kroku też byście sobie zainstalowali. Tak jak już wspomniałem, my już jesteśmy w tym kroku. Sprawdziliśmy, jaki adres IP jest, więc w tym momencie możemy użyć PuTTY do instalacji programu, który nam pobierze i zainstaluje Shinobi serwer. Wiemy, że adres IP mojego systemu Ubuntu jest 33 końcówka, czyli 192.168.10.33, Enter, Accept i loguję się. W moim przypadku ja nadałem nazwę użytkownika Ubuntu, Enter i hasło, Enter. Jestem na swoim systemie Ubuntu i wystarczy, że teraz będę robił kopiuj, wklej, żeby zainstalować serwer Shinobi. Więc najpierw zainstaluję sobie narzędzie do pobierania. Enter. Jak już mam zainstalowane, w tym momencie muszę przelogować się na użytkownika root, żeby móc zainstalować tą komendą nasz serwer Shinobi. Więc sudo su. W tym momencie, jak widzicie, jestem na użytkowniku root
i mogę sobie zainstalować bez problemu nasz serwer. Enter. I tutaj o tyle jest fajnie, że wystarczy ta jedna komenda do zainstalowania całego systemu. Więc tylko musimy teraz krok po kroku przejść instalację. Jak widzicie, teraz mamy pytanie, czy to będzie instalacja dla firmy. No nie. Więc Enter. Następnie musimy wybrać Ubuntu, czyli 1, Enter. Następnie nas pyta, czy mamy wyłączyć IPv6. Możemy wyłączyć, akurat nie będziemy korzystać z IPv6, będziemy korzystać z IPv4. Więc tak, chcę wyłączyć. I wreszcie mamy zainstalowany nasz serwer i tutaj macie wszystko czarno na białym. Zobaczcie, super user, adres e-mail mamy taki i login taki. I teraz, jak widzicie, jest informacja, żeby zalogować się po tym adresie IP. Oczywiście na stronie producenta jest też wszystko opisane. Wklejamy w przeglądarce Enter i musimy się zalogować. Adres e-mail tutaj mamy też automatycznie wygenerowany. I hasło admin. Enter. I w tym momencie jesteśmy na stronie konfiguracji. Musimy sobie skonfigurować nasz serwer. Więc na początku muszę dodać konto, na którym będę dodawał kamery. Czyli tak, e-mail ozikam@ozikam.pl. Grupkę proponuję sobie wpisać, ponieważ jeżeli tego nie uzupełnicie, to automatycznie zostanie wygenerowany jakiś klucz, losowe litery. Więc natomiast ja sobie tutaj wpiszę kamery. Hasło. Na poczet tego filmu 1, 2, 3, 4, ale, bo też się w komentarze takie pojawiały, jeżeli chodzi o instalację tego serwera, którą ja pokazuję, to ja tylko i wyłącznie pokazuję Wam sposoby dodawania kamer do jakichś serwerów streamingowych. Taki serwer to już Wasza wola, do czego wykorzystacie. Możecie właśnie wykorzystywać do publikacji takiego streamingu z danej kamery na swojej stronie internetowej. Możecie, tak jak ostatnio pokazywałem, lokalnie, tylko i wyłącznie lokalnie wziąć sobie, zainstalować taki serwer i mieć możliwość wyświetlenia z kamery IP podglądu na telewizorze, czy też telefonie za pomocą przeglądarki obrazu. Jeżeli chodzi o sposoby, jest na to naprawdę bardzo dużo. Ja pokazuję te metody, ale nie pokazuję, jak zabezpieczyć poprawnie dany serwer, ponieważ takie rzeczy powinniście już sobie we własnym zakresie znaleźć. Jeżeli ktoś lokalnie sobie robi, no to dobre hasło tak naprawdę ustawi i to wystarczy. Jeżeli ktoś będzie chciał publikować gdzieś na VPS-ie taki serwer, no to już tutaj trzeba poczytać trochę o zabezpieczeniach, trzeba firewalla włączyć, bo domyślnie tutaj firewall jest wyłączony. To, co ja pokazuję, to jest tylko i wyłącznie metoda dodawania kamer do jakichś serwerów. Ja nie pokazuję zabezpieczeń, ale dla osób, które nie wiedzą o zabezpieczeniach, trzeba zabezpieczyć takie serwery. Ja na początku tego filmu sobie hasła jakieś proste ustawiam, ale jeżeli Wy będziecie instalować, to naprawdę zabezpieczajcie swoje serwery. Ponownie hasło. I teraz tutaj możecie podwójną autoryzację sobie dać, tylko wtedy pamiętajcie, żeby dać prawidłowy adres e-mail. Teraz number of days to keep video, czyli ilość dni, w którym będzie przetrzymywane wideo. I tutaj ja sobie przygotowałem już pendrive, na którym pokażę, że też można właśnie nagrywać. Akurat pendrive jest mały, tak? Ale możecie sobie, załóżmy do Raspberry Pi, ja będę podawał na przykładzie Raspberry Pi. Możecie podłączyć sobie dysk i na tym dysku nagrywać z kamer, co zresztą zaraz Wam pokażę. Ja chcę tylko Wam pokazać, jak zamontować wtedy taki dysk, żeby móc nagrywać te wszystkie wideo z tych kamer, które dodamy do tego serwera, na jakimś nośniku danych zewnętrznym podłączonym pod USB, bo jest taka możliwość. Więc załóżmy, ja chcę trzymać sobie 2 dni, więc wpisuję 2. Tak, po 2 dniach automatycznie będą się kasować te nagrania. Tutaj jeżeli chodzi o zdarzenia, to nie. Maximum number of cameras też nie będziemy tutaj sobie limitów robić, bo po co? No i wszystkie uprawnienia. Więc robię save. Mam swojego użytkownika.
I teraz właśnie pokażę Wam, bo tutaj jeszcze w tej konfiguracji musimy dodać sobie ten, a w moim przypadku akurat pendrive, więc ja sobie podłączę pod Raspberry i teraz będę musiał zamontować sobie to USB, żeby zarówno Ubuntu, jak i ten serwer widział mój pendrive, a w Waszym przypadku jakiś na przykład dysk zewnętrzny. Więc przechodzimy sobie do, akurat w moim przypadku PuTTY, więc na początku będziecie musieli sprawdzić, jak Wasz system wykrywa w moim przypadku pendrive, w Waszym przypadku może dysk zewnętrzny, cokolwiek podłączycie pod USB. Więc wpisujemy lsblk, Enter i teraz w moim przypadku to jest tutaj ten dysk, pendrive, tak? 14 giga. Ale na poczet tego filmu w zupełności wystarczy. Więc jeżeli już wiem, że nazwa mojego pendrive'a jest to SDA1, to teraz krok po kroku kopiuję i wklejam. Zobaczcie. Mam komendę i teraz, jeżeli chodzi o mój dysk, to mogę sobie zmienić tą nazwę. Na przykład na pendrive. Enter. Następnie, zobaczcie, teraz montuję. Tylko uwaga, zobaczcie. Tutaj w tych komendach jest SDB1, natomiast w moim przypadku jest SDA1, tak? Czyli muszę sobie zmienić tutaj na SDA1 i tutaj też muszę sobie zmienić na pendrive. Enter. Następnie muszę dodać wpis do tego pliku, żeby automatycznie przy starcie systemu, jakbyś się zrestartował, żeby mój dysk był już zamontowany. Więc co robimy? Sudo nano etc fs enter. I tutaj na koniec musimy dodać komendę. Kopiujemy, wklejamy i tutaj musimy zmienić, tak jak ostatnio, SDA1 oraz pendrive. Jak już mamy poprawione, zapisujemy. Ctrl-O, Ctrl-X, wychodzimy i w tym momencie mamy zamontowany nasz dysk, w moim przypadku pendrive, więc mogę sobie go dodać do naszego serwera. Jak przejdziemy do konfiguracji, to tutaj mamy ścieżkę, którą musimy sobie zamienić. Na taką. Możemy sobie skopiować, ponieważ w drugim miejscu też trzeba będzie podmienić. O, w tym miejscu. I na górze zapisujemy. Save. Save. Zobaczcie, że trzeba zrobić restart Shinobi to apply changes. Czyli musimy zrobić restart naszego serwera. A żeby zrobić restart serwera, to zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Tutaj dalej przejdźmy sobie do Preference i w tym przypadku musimy sobie zmienić hasło, bo jak widzieliście, hasło jest admin. To jeżeli ktoś nawet w sieci lokalnej przez przypadek zaloguje się do takiego serwera, może Wam namieszać, więc hasło warto sobie ustawić jakieś na pewno bezpieczniejsze niż admin. I zobaczcie tutaj jeszcze, jest Easy Remote Access P2P, czyli teoretycznie mamy możliwość tutaj też mieć aplikację na telefon i łączyć się z tym serwerem P2P bez jakichś tam adresów publicznych bądź przekierowań i tak dalej. Natomiast jest to płatna opcja i tam kosztuje coś koło $78 bodajże. Natomiast fajną opcją jest to Plugin Manager. I tutaj tak naprawdę w tym przypadku, jak widzicie, macie możliwość instalacji różnych wtyczek. Tylko jeżeli chodzi o instalację tych wtyczek, no to wymagana jest już tutaj grafika. I jeżeli byście instalowali na przykład na jakimś komputerze, który posiada takie grafiki, NVIDIA, jak widzicie, to spoko. To wtedy funkcjonalność tego serwera naprawdę będzie potężna.
ponieważ będziecie mogli sobie wykorzystać go do identyfikacji twarzy, do wykrywania ludzi, do wykrywania tablic rejestracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Co ja wam będę mówił? Zobaczcie, tutaj tego trochę jest. Każdy może sobie o tym poczytać. I taki serwer to już naprawdę fajny by był. Natomiast w przypadku czy Raspberry Pi, czy też instalacja tego serwera na jakimś serwerze VPS, no to niestety tutaj nie skorzystamy z tych wtyczek, ponieważ nie uciągnie. Po prostu nie uciągnie, więc tutaj nawet nie pobieramy tego i nie instalujemy. W każdym razie, jak już mamy stworzonego użytkownika, musimy się zalogować na główną stronę. Więc kasujemy super, enter i teraz ozicam.pl i hasło. Jak jesteśmy zalogowani, to strona wygląda w ten sposób. To zamknijcie sobie i teraz zobaczcie, mamy informacje o procesorze, ramy i tak dalej, i tak dalej. I co nas interesuje? Nas interesuje, jak dodać kamery. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten serwer, tak jak w przypadku AntMedia, na serwerze AntMedia wyszukiwaliśmy po OnVIF kamery i tutaj też mamy taką opcję. Zobaczcie, OnVIF scanner, klikamy search i szukamy sobie kamer. I tutaj automatycznie nam znalazł kamerki, nawet już te kamery nam poznajdywał, ale na początku dodam sobie taką kamerkę, kliknę i zobaczcie, podczas dodawania kamery, to jest bardzo ważna opcja. Tutaj w tym miejscu musimy sobie zrobić record, ponieważ chcemy nagrywać z naszych kamer. Dlatego też zmieniam na record i tutaj w tym miejscu wpisuję sobie kamera 1. Następnie nazwę mogę zostawić. Number of days to keep video. Jeżeli tam podczas tworzenia użytkownika zmieniliśmy na 2 dni, to już tutaj nie musimy nic zmieniać. To automatycznie będzie system wiedział, że podczas dodawania kamer na tym koncie będą to 2 dni. Storage location. Tutaj możemy zrobić default, ponieważ tam podczas konfiguracji zmieniliśmy na nasz pendrive. Czyli zamontowaliśmy pendrive'a i zmieniliśmy ścieżkę lokalizacji też na pendrive'a. Więc tutaj nic nie zmieniamy. Następnie, jeżeli dodałem kamerę H264, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam do poprzedniego filmu, tam wszystko wyjaśniłem. Przy kompresji H264 tutaj nic nie musimy zmieniać, tutaj też nie, po OnVIF tutaj też nic nie zmieniamy. Idziemy dalej, wideo kodek też nie zmieniamy. A jeżeli chcemy, żeby też kamerka używała audio, bo na przykład nasza kamera ma mikrofon i chcemy, żeby tutaj serwer zarówno na stronie publikował audio, jak i zapisywał audio, bierzemy auto. Tak samo tutaj. Schodzimy niżej. Co nas jeszcze interesuje? Zapis MP4, kopii tutaj też auto i zobaczcie, jeszcze mamy timelapsy. Włączacie, teraz ustawiacie, co jaki czas ma być zdjęcie robione. Załóżmy, my sobie ustawimy co minutę, żeby podczas tego filmu jak najwięcej zdjęć nam narobiło i ustawimy sobie wielkość naszego zdjęcia, w tym przypadku 1920 na 1080, żeby było Full HD. I tutaj ja już więcej nic praktycznie nie zmieniam. Robię save. Kamera 1 has been saved, czyli została zapisana. Tutaj mamy powrót, strzałeczkę. Mogę sobie drugą kamerę dodać. Drugą kamerkę dodamy tą. I też muszę na sam początek. I teraz znowu robimy record, ponieważ nie chcę tylko przeglądać, ale chcę też nagrywać. Dodam sobie jeszcze 2 kamery, które mam tutaj, ale właśnie chcę wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, CPU 20%. Dodajemy sobie następną kamerkę, to będzie ta kamera. To jest ta kamera. 25%. Mamy 3 kamerki. Jeszcze jedną dodam.
Dlaczego zwracam uwagę na procesor? Zaraz zobaczycie. Teraz dodamy sobie tą kamerkę. Jest to kamerka, która nie posiada kompresji H264, ale posiada kompresję H265, nowszą kompresję. Natomiast tak jak pokazywałem na serwerze Antmedia, tam nie można było dodać bezpłatnej wersji oczywiście kamer z kompresją H265. Tutaj na tym serwerze jest taka opcja, tylko zobaczycie jakim kosztem. To jest ta kamerka i normalnie po OnVIF jej nie dodamy. Jeżeli dodalibyśmy po OnVIF, no to byłby czarny obraz i nie uzyskalibyście tak naprawdę obrazu z tej kamery. Dlatego też, tak jak poprzednim razem pokazałem, że można to zrobić, dodać obraz z kamery poprzez komendę, którą tam wklejaliśmy osobno. Tutaj możemy to zrobić na serwerze bezpośrednio i to w darmowej wersji, więc to jest naprawdę duży plus. Więc zróbmy sobie, a tutaj watch only, nie będziemy nagrywać z tego. Kamera H265 zrobimy. I tutaj mamy tak, automatic, robimy na nie. Nie ma być automatycznie po protokole OnVIF, tylko po protokole RTSP. TCP, username, admin. Tutaj zostawiamy to wszystko. Jeżeli oczywiście kamerka by miała hasło, no to trzeba by było jeszcze hasło podać. W moim przypadku na poczet tego filmu nie ustawiałem nic. I tutaj, tak jak samo poprzednio, był Real Stream, czyli tutaj sobie kasujemy, zostawiamy Real Stream. OnVIF wyłączamy, tutaj resztę zostawiamy. W tym przypadku, żeby można było tą kamerkę pokazać na stronie internetowej, to musimy zmienić kodek na 264. Możemy audio sobie włączyć, nie ma problemu. Tak samo Substream, auto. Timelapsy też moglibyście włączyć, nie ma z tym najmniejszego problemu. Żadnego kontrolowania po OnVIF, ponieważ nie będzie OnVIF. Robimy save. Zobaczcie, 19%. Zapisane. Wracamy. Już jest 34. I teraz, żeby tutaj wyświetlić obraz tych kamer, 73% już. Zobaczcie. Dodaliśmy tylko jedną kamerę H265 i zobaczcie, już jest 81%. Jak skoczyło obciążenie procesora. Kamery z kompresją H264 nie ma problemu. Możemy sobie dodawać 2, 3, 4 na Raspberry Pi i to nie będzie problemu z tym. Natomiast jeżeli do Raspberry Pi będziemy dodawać kamery z kompresją H265, to maksymalnie jedną na 4 kamery dodamy i tu już będzie 81%. Nie wiem, czy nawet zaraz nie wskoczy na 100%, jak wyświetlę obraz, więc zaraz zobaczymy. Tutaj zobaczcie, fajnie można sobie zmniejszać, powiększać. Następne. Następne. I ostatnie. To jest ta kamera H265. I zaraz zobaczymy. 71%. No zobaczymy. Może akurat wytrzyma 91 już. No zobaczymy. Jeżeli będzie zanikał obraz, to znaczy, że procesor nie daje rady i tutaj nie ma szans, żebyśmy na 4 kamery instalowali kamerę H265 na Raspberry Pi. Bo jeżeli będziecie używać jakiś serwer, który posiada procesor mocniejszy niż Raspberry, bądź też komputer, to nie ma problemu. W moim przypadku to tylko chciałem Wam pokazać, jak zainstalować na tym serwerze taką kamerę, która ma kompresję H265. I jest to możliwe w darmowej wersji, co najważniejsze. Więc teraz na początku pokażę Wam to, co poprzednio, jak dodać taki obraz na stronę. Więc oczywiście musimy sobie zainstalować, tak samo jak poprzednio, Apache. Jak mamy zainstalowany nasz serwer Apache, to wystarczy przejść do katalogu HTTP. Jeżeli ktoś obejrzał poprzedni film, to już wie, o co chodzi. Tworzymy tutaj nasz plik
i musimy wkleić kod HTML, musimy sobie go skopiować i wkleić, ale tak jak poprzednio, tutaj musimy zmodyfikować ten link. Więc żeby znaleźć link do tych kamer, musimy sobie przejść tutaj do Monitors i zobaczcie, tutaj akurat bardzo prosta sprawa, copy stream URL i wklejamy po kolei. Następny, jak już mamy wklejone wszystko, kopiujemy sobie i wklejamy prawym przyciskiem myszy, Ctrl-O zapisujemy, Ctrl-X wychodzimy i w tym momencie powinniśmy mieć widok z naszych kamer. I mamy nasze kamery. Tak to właśnie wygląda, więc to już znacie z poprzedniego filmu, więc tutaj nie ma na czym się zastanawiać. Tutaj jeszcze jest fajna opcja, tak jak wspomniałem, timelapsy i nagrywanie z tych kamer wideo w różnych odcinkach, bo zobaczcie, tego zapomniałem Wam pokazać. Wejdziemy sobie w tą kamerę i tutaj w tym miejscu mamy ilość minut do nagrywania danej kamery, czyli dany plik będzie miał 15 minut. Możemy go sobie zmienić na przykład na 5 minut. I teraz pliki będą 5-minutowe. I tych plików będzie dużo, będziecie mogli je przeglądać. Specjalnie w tym momencie sobie zmniejszam na 5 minut, żeby pokazać Wam, że możecie to przeglądać też z poziomu Windowsa. Żeby mieć podgląd z poziomu Windowsa do naszych plików, musimy wiedzieć o tym, pamiętaliśmy, że zamontowaliśmy pendrive'a tylko po to, żeby właśnie tam się zapisywały nasze pliki. Możemy sprawdzić, czy tak jest. Przejdźmy sobie do naszego pendrive'a, dodaliśmy sobie kamery, a zapomniałem zrestartować serwer. Jak pamiętacie, jak zmieniłem ścieżkę nagrywania, to automatycznie serwer mówił o tym, żeby zrestartować ten serwer i ja o tym zapomniałem. I teraz zobaczmy, czy na pendrive'ie w ogóle się coś zapisuje. cdmnt pendrive ls. No nie zapisuje nam się. Czyli on pamięta jeszcze domyślną ścieżkę i to jest ścieżka, już Wam mówię, home, Shinobi, wideo, kamery i tutaj mamy wszystkie nasze nagrania. Ale w tym momencie zapisuje nam się wszystko na naszej karcie, która jest włożona do naszego Raspberry, a nam chodziło o to, żeby zapisywał na naszym pendrive'ie. Więc musimy zrestartować nasz serwer. I to, żeby zrestartować nasz serwer, musimy przejść do właśnie tego folderu Shinobi, czyli Home, Shinobi. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy kamera JS. Jest to plik, który startuje, bądź też zatrzymuje nasz serwer. Żeby zrestartować nasz serwer, musimy go zatrzymać, po czym wystartować. Więc tutaj akurat używamy pm2, czyli sudo pm2 kamera enter. Teraz zatrzymujemy serwer, jest zatrzymany i teraz musimy wystartować go, czyli robimy start. Enter. Jest online. Teraz pytanie, czy będziemy musieli usuwać kamerki i dodawać na nowo, czy automatycznie po restarcie z serwera będą już zapisywać na nasz pendrive. Zaraz zobaczymy. Przechodzimy sobie pendrive i wyświetlamy. Patrzcie, w tym momencie dopiero pokazały się folder kamery, czyli teraz będzie zapisywać się na naszym pendrive'ie, tak jak powinno być. Więc pamiętajcie o restarcie serwera. Ja zapomniałem i dodałem kamery, no ale lepiej późno niż wcale. I już mamy tutaj różne kamerki, mamy timelapsy. Tylko z poziomu samego programu jest to kłopotliwe, że przychodzi do tych folderów. Mamy tutaj możliwość sobie przejścia do wideo i odtwarzać te wideo i tak dalej. Jest to kłopotliwe, nie ukrywam. Sam zresztą tego nie lubię, bo jeżeli chodzi o timelapsy, to już powiem Wam, że spoko, jest fajnie. Jak widzieliście, w tym momencie już na pendrive'a nam się zapisuje.
Wszystko. Mamy nasze kamery wszystkie, mamy timelapsy, wszystko w tym momencie na pendrive się zapisuje. I teraz, żeby uzyskać łatwy dostęp do tych nagrań, moglibyśmy oczywiście tutaj przez ten program, przez wideo, natomiast możemy to też zrobić przez Windowsa. Aby to zrobić na Windowsie, to już mówię, musimy sobie zainstalować serwer Samba. Tutaj już przeszliśmy przez to, więc w tym momencie instalujemy sobie serwer Samba. Tak. Serwer Samba umożliwia nam zmapowanie dysku na Windowsie. Dzięki temu będziemy mieli na Windowsie dodatkowy dysk i w prosty sposób będziemy mieli dostęp do plików. Możemy bezpośrednio z poziomu Windowsa sobie odtwarzać te nagrania, kopiować, bądź też usuwać. Wszystko zależy od tego, jak w następnym kroku postąpicie. Czy dodacie zwykłego użytkownika, czy użytkownika root, który będzie miał możliwość usuwania. Bo jeżeli zrobicie użytkownika, jak w moim przypadku Ubuntu, to ten użytkownik nie będzie miał możliwości usuwania. Ja może pokażę na użytkowniku root, ponieważ będę mógł sobie usuwać te nagrania. Bezpośrednio z Windowsa nie będę musiał w ogóle odpalać przeglądarki, jeżeli będę chciał używać kamer do nagrywania na przykład. Dobra, mamy serwer zainstalowany. Przechodzimy ponownie i musimy edytować nasz plik Samba. Edytujemy sobie, przechodzimy na sam koniec. Tutaj na samym końcu musimy wklejamy sobie te ustawienia. Jeżeli chodzi o nagrania, nagrania będą identyfikatorem naszym na dysku mapowania na Windowsie. Jeżeli chodzi tutaj o to, musimy sobie zmapować pendrive. Jeżeli wy nazwiecie inaczej, nie wiem, wasz dysk, który podepniecie pod USB, nazwiecie dysk, to możecie zostawić tak jak tutaj było. Ja nazwałem to pendrive, więc muszę zmienić pendrive. Tak samo tutaj kamery. Tworząc użytkownika, ja sobie tam w grupie dałem kamery, dlatego też wszystkie, to jest folder, w którym mam wszystkie nagrania, wszystkie kamery w późniejszym czasie, więc to zostawiam. Więc kopiuję sobie to, wklejam na końcu i zapisuję. Teraz muszę użytkownika Samba stworzyć. Więc aby stworzyć użytkownika Samba, to tutaj mamy coś takiego. Natomiast użytkownik Raspberry to nie będzie. Ja mam użytkownika Ubuntu i tak jak wspomniałem, ten użytkownik nie miałby dostępu do usuwania tych plików. Czyli mógłbym tylko przeglądać te pliki, ale już nie mógłbym ich usuwać. A ja chcę mieć możliwość taką usuwania, więc dodaję użytkownika root. Enter. I teraz wpisuję hasło, czyli wy wymyślacie swoje hasło dla tego użytkownika, żeby mieć dostęp później z poziomu Windowsa. I powtarzacie to hasło. Mamy już teraz skonfigurowany serwer Samba, mamy dodanego użytkownika. Wystarczy, że sobie zrestartujemy. Enter. Czyli teraz zrobiliśmy restart Samba. Tak jak w przypadku serwera Shinobi nie zrobiliśmy tego. W późniejszym czasie oczywiście wykonaliśmy restart i pokazałem wam jak to zrobić. Teraz jak już mamy serwer Samba zrestartowany, możemy przystąpić do mapowania dysku na Windowsie. Mapuj dysk sieciowy, obojętnie jaka litera. I teraz musimy wpisać adres IP swojego serwera, tak, czyli wiemy, że ma adres 33 w moim przypadku, ukośniczki 33, nowy ukośnik i tutaj robimy przeglądaj. Zobaczcie, jak nacisnę tutaj, automatycznie pokazują się nagrania, wybieram sobie nagrania, klikam OK, robię zakończ i mam dostęp. U mnie już nie chciało hasła, ponieważ ja już sobie mapowałem wcześniej ten dysk, więc u mnie już nie wymagało hasła. Natomiast normalnie, jeżeli mapujecie ten dysk, wyskoczy wam login i hasło. Jeżeli dodaliście użytkownika Samba root, to wtedy będziecie musieli podać nazwę użytkownika root, no i hasło, to, które podaliście. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy kamerkę i mamy już nagrania.
Otwieramy sobie. Mamy nagranie. I co najważniejsze, mamy z dźwiękiem już nagranie. Widzicie, pogoda piękna u nas. Mamy też timelapsy. Ustawiłem timelapsy co minutę, więc tych zdjęć już mamy sporo. Ale co jest najważniejsze? Jeżeli chodzi o timelapsy, to jest bardzo fajna opcja, ponieważ ktoś może się nie znać na tym, jak później te zdjęcia połączyć, programy używać. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie wiedział, jak to zrobić. I ten serwer przychodzi z pomocą. Otóż macie tutaj coś takiego jak timelapse. Przechodzicie i zobaczcie. Macie już te zdjęcia. Oczywiście jest ich mało, więc ten timelapse będzie krótki. Ale wy nic nie musicie robić, tylko zobaczcie. Robicie build video, czyli automatycznie ten system tworzy wideo z tych zdjęć. Możecie sobie datę wybrać, godzinę. Bardzo fajna opcja. Robicie done i zobaczcie, tu się pobrało automatycznie. Otwieramy i leci. Tak jak mówię, tych zdjęć było bardzo malutko, tak? Ale bardzo fajna opcja, ponieważ jeżeli, tak jak już wspomniałem, chcecie coś sobie uwiecznić, nie wiem, budowę, cokolwiek, to ten system jest naprawdę rewelacyjny. Nie trzeba żadnych programów, nic. Ustawiacie na kamerze, żeby robiła timelapsy. Przechodzicie tutaj w tym miejscu do timelapse i robicie, żeby automatycznie wygenerował wam film ze zdjęć. A zdjęcia na przykład raz na godzinę będą robione przez pół roku, przez rok i tutaj ten system automatycznie zrobi za was robotę. Naprawdę super sprawa. Jedyne co, no to musicie wziąć pod uwagę miejsce na dysku. Bo jeżeli będziecie mieli kilka kamer i będziecie nagrywać na tym dysku, no to tutaj niestety, ale usuną wam się te nagrania. Więc dlatego też albo z danej kamery robicie sobie tylko timelapse, a nie nagrywacie. I tyle. I oczywiście ten serwer ma jeszcze wiele opcji. Tak jak już wspomniałem, jeżeli będziecie instalować na sprzęcie z grafiką Nvidią, która jest dedykowana akurat przez producenta, to automatycznie otwiera się bardzo dużo opcji przed wami i konfiguracja tego serwera jest naprawdę bardzo prosta. Zresztą serwer udostępnia całą dokumentację, jak krok po kroku wszystko zrobić, a przede wszystkim bardzo dużo opcji jest darmowych. Jedyny minus, który ten serwer posiada, no to jest obciążenie. W porównaniu do Antmedia, Antmedia był szybszym serwerem. Tutaj duże obciążenie robi ten serwer, więc to jest jedyny moim zdaniem minus, który mogę powiedzieć, że ok, to jest bardzo duży minus, ponieważ obciąża bardzo system i na Raspberry Pi tak średnio bym powiedział się nadaje, chociaż jeżeli chodzi o 4 kamerki bez kompresji H265, no to super. To jest w zupełności wystarczy i będzie elegancko nagrywał. Więc dzisiaj pokazałem wam inny serwer niż poprzednio. Mam nadzieję, że film się wam podobał, a już za tydzień pokażę wam taką oto kamerkę, mini kamerkę, jak widzicie, żarówka, którą tylko i wyłącznie zakupiłem na poczet filmu, żeby wam pokazać, czy w ogóle warto coś takiego kupować. Rozbierzemy sobie, zobaczymy co jest w środku, połączymy sobie z aplikacją, a być może nawet zhakuję ją. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!